Ale jeszcze o tej klatce szaleńców mamy dokumenty, że w 1625 roku zamknięto tutaj jedną panią za to, że przeszła się w odzieży męskiej po rynku. Oprowadzam wycieczki po Wrocławiu już parę dobrych lat. Witamy internautów. Widzę, że pan tutaj kręci. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj będzie strasznie, będzie groźnie, a to dlatego, że tematem dzisiejszej wycieczki jest makabra we Wrocławiu. Nasz spacer zaczynamy na wrocławskim rynku, czyli samo centrum miasta, centrum nocnego życia Wrocławia, ale również od średniowiecza to było miejsce, gdzie znajdowało się kilka nieco dziwnych może troszeczkę obiektów. Zaczynamy pod kamienicę, która się nazywa pod Starą Szubienicą, a to dlatego, że już od 1515 roku tutaj znajdowała się szubienica. Wejdziecie do piwnic niektórych kamienic tutaj we wschodniej pierzei rynku, to ten poziom jest faktycznie niższy, jest kilka poziomów piwnic. Także słuchajcie, we Wrocławiu tych szubienic było kilka. Na pewno ich było kilka, tutaj była drewniana, ale to przejście, dzisiaj ulica zaułek Świętej Doroty, przejście Świętej Doroty, ona prowadziła do kościoła, który ma trzech patronów. Dzisiaj święty Stanisław, święty Wacław, święta Dorota. Tam skazańcy dostawali ostatnie namaszczenie i przy placu Kościuszki dzisiaj znajdował się szafot. Zamykane były drzwi na dole też i po prostu tam kat najczęściej obcinał głowę. Dla pospólstwa to był topór, dla szlachty to był najczęściej miecz. Czteroboczna taka klatka, one czasami w różnych miastach były okrągłe, czasami były zawieszone, można było z taką klatką pokręcić i tam wkładano jakiegoś delikwenta, na przykład za zakłócanie ciszy nocnej. Tutaj mamy wschodnią fasadę wrocławskiego ratusza. Te czarne drzwi to jest dawne wejście do ratusza, ale te czarne drzwi to jest dawne wejście do sali sądowej również. I wyroki sądu były ogłaszane z pierwszego piętra, z tego wykuszowego okna. To jest dawna kaplica ratuszowa, mieli Państwo. I tutaj dokładnie na wprost mamy wrocławski pręgierz. Tutaj jest data 1492, zobaczcie, jest taka ósemka jak gdyby przecięta na pół. Kiedyś tak zaznaczano cyfrę 8. Wiemy na pewno, że tutaj był jakiś drewniany pręgierz w XIV wieku. Aczkolwiek mistrzowie, którzy byli również odpowiedzialni, mistrzowie kamieniarscy, którzy byli odpowiedzialni za południową fasadę ratusza, w 1492 roku postawiono ten pręgierz z piaskowca. Może ten nie, bo ten to już jest kopia, prawda? Ale o tym za sekundkę, prawda? I Państwo, także to było miejsce, gdzie wykonywano raczej wyroki po prostu takie, samym wyrokiem najczęściej już było przywiązanie kogoś do takich metalowych, żelaznych, stalowych kun i po prostu pozostawiano go tutaj na przykład na 2-3 dni. Wtedy każdy mógł go obrzucić złym słowem albo jakimiś nieczystościami. Także słuchajcie, kat to był człowiek zawsze wyrzucony jak gdyby ze społeczeństwa. Ciekawostka jest taka, że katem nie można było raczej zostać tak po prostu. To była, ojciec uczył swojego syna bądź jakiegoś członka swojej rodziny i to po prostu jak gdyby wszystko zostawało z rodzinie. Córka kata nie mogła poślubić na przykład syna młynarza. Postawiono pierwszy tutaj kamienny pręgierz we Wrocławiu. On ma podstawę kwadratową. Subskrybuj mój kanał, naciśnij dzwoneczek w opcji powiadamiania o wszystkich nowych filmach. Tutaj także transmisje na żywo. Zobaczcie, każdy lubi włoskie jedzenie. Pizza, pasta, spaghetti. Świetna restauracja. To co robi ten anioł? Anioł śmierci. Co on tam robi? Świętego Antoniego, dzielnica 4 wyznań, tolerancji. Do dzisiaj przyjdziecie, macie lodziarnię, obok macie zakład pogrzebowy. To jest idealne miejsce na Halloween. U nas wiecie, że nas troszeczkę amerykanizują, prawda? Także na Halloween jak najbardziej. Ale na końcu ulicy Świętego Antoniego jest też taka restauracja, która się nazywa KRVN, czyli skrót od karawana, prawda? Można sobie kupić ciasteczko w kształcie trumny. Bardzo dobrze, ja nic nie mówię, prawda? Ale na ścianie jest takie graffiti, osoba nieżywa i tutaj wszystko rośnie, jakieś kwiatki. Dla osób o mocnych nerwach na Halloween idealnie. Zapraszam wszystkich. Znajdujemy się teraz na skrzyżowaniu ulicy Więziennej i ulicy Kotlarskiej, ale całkiem niedaleko stąd jest ulica, która się nazywa Nożownicza. Jak tutaj repatrianci przyjeżdżali po II wojnie światowej do Wrocławia, to za bardzo nikt nie chciał mieszkać na ulicy Nożowniczej.
Bo wszyscy myśleli, że to można jakąś tam dostać, prawda, jakimś nożem. No dzisiaj każdy by pewnie przytulił mały apartamencik w centrum Wrocławia. Jakbyśmy poszli kawałek w tamtą stronę, byście zobaczyli po prawej stronie taki budynek z czerwonej cegły. To jest dawne więzienie miejskie, tak naprawdę więzienie dla najbiedniejszych, bo tych bogatych arystokratów, jak już wiemy, no, więziono po prostu w piwnicach wieży ratuszowej. To więzienie jest bardzo małe, bo w XIV-XV wieku nie opłacało się nikogo wsadzać do więzienia. Lepiej było uciąć rękę albo głowę i po problemie, prawda? Także, mili Państwo, możemy powiedzieć, że więźniowie, którzy trafili do tego więzienia, byli prawie uprzywilejowani. Czym Wam się kojarzy takie słowo, wyrażenie jadka? Z mięsem. Baba jadka, prawda? Także dzisiaj będzie o mięsie, ale niekoniecznie zwierzęcym. Przenieśmy się teraz do Breslau, do roku 1924. Miastem, całymi Niemcami wstrząsa informacja, jakoby Karl Denke, ojczurek Denke sprzedawał ludzkie mięso na wrocławskiej hali targowej. Miał mały stragan, zwłaszcza był znany z tego, że po prostu sprzedawał peklowaną wieprzowinkę, która była bardzo delikatna, dlatego nadawała się specjalnie dla dzieci. Dzieci uwielbiały tą wieprzowinkę, ale można było również u niego kupić szelki z delikatnej skóry, dżemyki, ale również na przykład sznurówki. W 1924 roku na policję w Münsterbergu zgłasza się bezdomny włóczęga, który twierdzi, że Karl Denke go chciał zabić, prawda? Wszyscy mówią, jak to? Karl Denke, ojczulek Denke, taka spokojna osoba, wszyscy mówią. Spokojna osoba, bo nie pił, nie palił, rzadko go widziano w towarzystwie kobiet. Na procesjach zawsze trzymał krzyż, osoba bogobojna, ale często go widziano w towarzystwie bezdomnych i włóczęgów, dlatego to po prostu pomagał tym włóczęgom. Mówi Arnold, ty tłusty bebechu. W tym momencie bezdomny się roześmiał, odwrócił się i podobno Karl Denke chciał go uderzyć motyką w głowę, prawda? I tylko po prostu zranił go bardzo mocno, ale go nie zabił. W każdym razie lekarz powiedział, że to faktycznie wygląda, jakby ktoś chciał zabić tego bezdomnego i postanowiono aresztować Denkego, prawda? Zaraz po aresztowaniu Denke powiesił się w celi na chustce do nosa. Wobec tego policja weszła do domu, znaleźli tam, mieli Państwo, 46 dowodów osobistych. Za Stare Jadki, czyli miejsce, gdzie handlowano mięsem, aczkolwiek rzeźnia miejska znajdowała się jakieś 100 metrów w tamtą stronę, zawsze się znajdowała przy rzece ze względów higienicznych. Oczywiście ten rynsztok jest oryginalny, średniowieczny. Pracownicy tego budynku pamiętają jeszcze XV wiek i tutaj znajdowała się jeszcze do końca II wojny światowej apteka pod Murzynkiem. Dlatego mamy tutaj figurę po prostu Murzynka, który stoi na jednej nodze, widzicie? Tak? I właśnie właściciel tej apteki, Krause, nie wiadomo w jaki sposób, ale stał się posiadaczem tych 3 mumii, prawda? Jego syn później również odziedziczył aptekę i z kolegami postanowił zbadać te mumie, po prostu rozciąć je. Był bardzo ciekawy, co tam się w środku znajduje. Okazało się, że jedna mumia to jest mumia męska, ale jej ciało nie zachowało się do końca. Brakowało m.in. kości udowej i stóp, po prostu zostały zjedzone. Dopiero w 2000 roku zrobiono tomografię komputerową. Okazało się, że ciało należało do kobiety 22-24-letniej, która zamieszkiwała najprawdopodobniej między 600 a 300 rokiem przed naszą erą Egipt. Zrekonstruowano czaszkę i całą twarz egipskiej królowej, księżniczki, bo tak ją nazwano, troszeczkę na wyrost. I możecie dzisiaj Państwo zwiedzić tutaj przy kościele jezuitów Najświętszego imienia Pana Jezusa Zakład Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego i tam są różne osobliwości, ale między innymi można właśnie zobaczyć mumię egipskiej księżniczki i jej zrekonstruowaną facjatę. Przenosimy się chwileczkę do Wrocławia, wiek XIV. Dzwon miał być potężny, miał ważyć około 6 ton,
wysokość około 1,80 m. Dzwon już był prawie gotowy, brakowało tylko ostatni element, podgrzać odpowiednio stop, prawda, spisz, wlać go do formy i gotowe, ale temperatura stopu musiała się jeszcze troszeczkę podnieść. Zadanie proste, on powierzył właśnie czeladnikowi pilnowanie ognia, a sam powiedział, że sobie skoczy na piwko do piwnicy świdnickiej. Czeladnik miał niczego nie dotykać, ale niechcący ruszył czop zabezpieczający ten kocioł ze stopem, prawda? Cały stop się wylał do formy, ale istniało ryzyko, że to wszystko stało się za szybko, temperatura stopu nie była odpowiednia. Mistrz się wkurzył na dobre, prawda, wziął nóż i w szale ugodził go prosto w serce. W związku z czym po prostu zamordował swojego czeladnika i został skazany na karę śmierci. W momencie wykonywania egzekucji chciał usłyszeć, jak ten dzwon brzmi. Okazało się, że dzwon wyszedł idealnie, bez żadnego defektu. Przy dźwiękach głośno grającego dzwonu Michael Wilde został stracony. Subskrybuj mój kanał, naciśnij dzwoneczek w opcji powiadamiania o wszystkich nowych filmach. Tutaj także transmisje na żywo, ewentualnie na moim kanale Twitch TV.